Wita korgi gangi kotka, pieseczki. Wita Dżerunia, Pynkor, Suczka, Bobunia. Dziękujemy wszystkim za komentarze, za lajki, za to, że jesteście. Prosimy o więcej. Komentujcie, lajkujcie albo nie lajkujcie, jak wam się nie podoba. W każdym razie zachęcamy i zachęcamy też do oglądania naszych poprzednich filmów, bo już w tym roku nakręciliśmy chyba z 250 filmów. Tych długich, a shortsów to ho. Co dzisiaj? Dzisiaj będzie o spotkaniu z pewną istotą na drodze. Ale zaczniemy od wczorajszego wieczora i w ogóle od pogody, bo pogoda jest strasznie depresyjna. Ja mam już 3. dzień urlopu i tylko chyba w sobotę było znośnie w miarę. I kiedyś 2 czy 3 lata temu też byłem na urlopie i cały taki urlop miałem i po prostu chciałem już wpaść w depresję. W tym roku powiedziałem Sylwii, że choćby nie było pogody, to i tak jedziemy do Szczawy, żeby po prostu nie siedzieć w domu. Tam zawsze gdzieś człowiek wyjdzie, pójdę sobie do lasu, może będą grzyby. Zobaczymy. Na pewno wolę siedzieć tam niż tutaj na urlopie. Tak, pieski? Też wolą Szczawę, pieski? Pojedziemy do Szczawy? Pojedziemy do Szczawy? Do Szczawy. Co wczoraj było? Wczoraj wieczór zimny, zaczęliśmy grzać, ale ja ich już muszę przykrywać. Muszą być przykryci, bo marzną. I jak sobie leżą przykryci, to tak to właśnie wieczorem wygląda. Jak oni sobie leżeli, to koteczkę wypuściłem na pole i koteczka nie chciała potem wejść do domu. Zachęcałem ją, żeby weszła i w ogóle nie chciała wchodzić do domu. No to niestety za karę musiała zostać całą noc na polku. I dopiero dzisiaj rano, chyba troszkę zmarznięta i miaucząca, weszła do domu. Więc się troszkę koteczka przewietrzyła, a całą noc chyba padało. My potem oczywiście udaliśmy się na nasz spacerek. My lubimy te nocne spacerki. Niestety, oczywiście wolelibyśmy, żeby był dzień, tak jak jest w czerwcu, jak wychodzimy przed 5, jest fajnie, ładnie, wschody słońca, a teraz ja po prostu nie czekam na wyjście z nimi na spacer aż do 7 czy do 8, tylko wychodzimy już też o 5, więc cały spacer jest praktycznie po ciemku. Ostatnio mi czołówka wysiadła i szliśmy prawie po ciemku. I słyszeliśmy chyba, jak z jakiegoś auta ktoś wyrzucał śmieci. Ja sobie zapamiętałem rejestrację, ale gdzieś tam byłem, nie widziałem tych śmieci, więc nie wiem. Ale wtedy słyszałem jakieś puszki, że ktoś wyrzucał albo coś. No nieważne. Jak tak sobie chodzimy w nocy, to spotykamy po drodze wiele zwierzaków, które są aktywne o tej porze. Między innymi spotykamy bardzo dużo koteczek.
spotykamy też inne zwierzaki. Najczęściej sarny. One doskonale wiedzą, gdzie są sarny i w którym miejscu, więc jak już kończą się tam zabudowania i za tymi zabudowaniami jest taka łąka, no tego wam dzisiaj nie pokażę, bo nie mam nagranego, to tam często na łące są sarny i one doskonale wiedzą i wypatrują tych saren, jak idziemy. Co my jeszcze spotykamy? Spotykamy dużo żab, niestety najczęściej już takich po spotkaniu z samochodami. Spotykamy też ślimaki, winniczki. Pan jak widzi ślimaka, to odkłada, patrzy tylko w którą stronę... Tipsej, kładź się już. Pan tylko patrzy, w którą stronę ślimak się ustawił i w tym kierunku go wynoszę na trawę. Ale dzisiaj mieliśmy najfajniejsze spotkanie w nocy, bo spotkaliśmy pana albo panią jeża. Tak to wyglądało właśnie. Bałem się, żeby psy go nie dotykały nosem, żeby im się nie wbiła igła, bo on się zwinął w taką kulkę i po prostu musiałem go przepchnąć za drogę, bo boję się, bo tam auta, nie jest tam duży ruch, ale jeżdżą auta i bałem się, że go po prostu wcześniej czy później któreś rozjedzie. A już miałem takie przypadki niestety z jeżami, dlatego zawsze staram się te zwierzaki jakoś przepędzić na pobocze, żeby one po prostu nie chodziły tam na poboczu, bo niestety giną. Giną te zwierzątka i jest nam potem żal, a można coś zrobić, żeby takiego zwierzaka po prostu uratować zawczasu. To samo zawsze mam z kotami, że tylko świecą te oczy przy drodze i potem te koty po prostu lecą czasem pod te światła bez sensu. A czasem jeszcze zające można spotkać. Zające to też są takie głupie, że po prostu jak się jedzie autem, to one kicają przed światłami, bo chyba myślą, że to dla nich jest to światło, ten tunel zrobiony z tych świateł, więc one sobie tam kicają tak przed samochodem i często tak jest. Suczka nie wolno jeszcze. Proszę zostać. Cofnąć się. Już cofać się. Już cofaj się, Tipsej. Więc dziś mieliśmy właśnie takie spotkanie z panem jeżem albo panią jeżem i pieski też były bardzo zdziwione, co to jest. Chciały niuchać, ale ja właśnie im nie chciałem pozwolić niuchać, żeby któremuś się igła do nohala nie wbiła, bo wtedy dopiero by była jazda. Dzisiaj mamy zaplanowane, bo Tipsej ma chyba szczepienie na wściekliznę. I dzisiaj Tipsej będzie musiał już jechać do weterynarza. Jeszcze trzeba to załatwić przed wyjazdem do Szczawy. Więc Tipsejek dzisiaj będzie miał kutą dupkę, nawet nie wie, co go czeka. A poza tym, no to cóż, będziemy się szykować do wyjazdu. Mam nadzieję, że może pojedziemy w piątek już, a może w sobotę. Zobaczymy. Najpierw to trzeba zadzwonić w ogóle do Szczawy, czy nas tam pani Maria przyjmie. Czy ma miejsce, czy nie ma miejsca. I w piątek zrobimy chyba taki film. Właśnie ja wam pokażę, co ja im pakuję na wyjazd do ich koszyków. Że wszystko będziemy mieli pokazane, co pieskom zabieramy. Bo w Szczawie chcę mieć taki system kręcenia filmów, żebym miał czas, więc będę wam, jeśli będziemy w Szczawie, pokazywał z jednodniowym opóźnieniem te filmy, żebym miał cały dzień na nakręcenie i zmontowanie, a na następny dzień rano będzie z poprzedniego dnia film. Chyba tak zrobimy, żeby nie było po prostu zbędnego pośpiechu.
Dlatego tak będziemy kręcić. No cóż, dzisiaj aktorzy już zagrali w filmie. Tipsey nawet pierwszoplanową rolę chyba Tipsey zagrał z Suczką. Ja, najpierw Suczka jest, zawsze jest najpierw Suczka. Suczka jest najpierw. Pinkor. Tipsey. A widzisz Tipsey? No i co teraz? Ja nie mam chrupek więcej. Pinkor zjadł 2 chrupki. Masz, Bob. Nie uważałeś, Tipsey? No to niestety. Dostaniesz na dole. Tu nie mam przy sobie więcej chrupek. Cofnij się, Tipsey. Nie mam więcej chrupek, Tipsey. Więc będą się żegnać Bobiczek, Suczka, Pinkor i Jerunia. Tak, Tipsey, no nie udało ci się. Widzisz, Tipsey? Papa. Tipsey.